Witamy Witam. Cię, Kamilu, Cześć. bardzo serdecznie. No i witamy Was oczywiście, drodzy widzowie, na naszym kanale. Kamil. I na naszym gospodarstwie. Dzisiaj I w terenie. Tak, Wy przyjechaliście do mnie. tak, Ostatnio byłem u Was. tak było. Taka kolej rzeczy. Wiesz, jak to w znajomości. Jeden odwiedza ten pierwszy drugiego, ten drugi pierwszego. Żniwa, ale nie zbożowe. Żniwa Zielone. zielonkowe. A żeby szły żniwa zielonkowe, to coś z tyłu na ciągniku musi być zamontowane, zaczepione. Kosiarka w tym przypadku. Tak. SIP. Bo zacznijmy od początku. Wy prowadzicie, Kamil, gospodarstwo rodzinne, wielopokoleniowe już tak naprawdę, Tak czyli jest. z pokolenia na pokolenie. Zaczynaliście od kilkunastu hektarów, jak dobrze sobie przypominam. No od tego jakby tak Historycznie spojrzeć? historycznie to od kilku hektarów. Mój pradziadek już wtedy Aha. kupił gospodarstwo. No, Nawet tak, pradziadek. pradziadek. I Pradziadek, dziadek, ojciec cały czas. tak jest. No i ty tym bardziej cały No. czas. I ja jestem kandydatem. Aha, okej, dobra. Powiedz tak, teraz na jakim areale w ogóle użytkujecie, pracujecie? 250 hektarów. Sporo tego. Sporo. 250 kaurów, a ile pogłowia? 300. 300 sztuk bydła. 300 sztuk bydła, a dojnych z tego 120. 120. To już jest fabryka na mleka, jak to się mówi. Mleko płynie. Mleko płynie. Dobra, ale już teraz mówiąc całkiem poważnie. Który pokos, albo inaczej, ile w ogóle z tego całego areału 250 hektarów, ile hektarów to użytki zielone? 70 hektarów użytków zielonych. Mhm. No teraz ciut mniej na drugi pokos, bo była trawa jednoroczna, jest zlikwidowana. No teraz mamy 50 hektarów do skoszenia. Mhm. Drugi pokos. Czyli teraz jesteśmy na etapie drugiego tak, pokosu. drugi pokos. Generalnie, no bo rok zapowiadał się kiepsko, słabo pod kątem ilości opadów, Tak. wilgotności, więc było słabo. Jak ten pierwszy pokos, powiedz, wyglądał? Zależnie od, w sumie od pola, nie? Gdzieś Mhm. te zimniejsze łąki, no to było słabiej. Mhm. Świeże znowu, tak jak mówiłem, ta jednoroczna to bardzo potężny plon wręcz. Czyli dobrze było. Dobrze, Mhm. no. Lucera sobie zawsze się wybroni, tak prawdę powiedziawszy. No, a Jest bardziej odporna, Tak. mniej wrażliwa. tak nie? jest. A drugi pokos, no dopisano powiedzmy pogoda, przyszedł ten deszcz w czas i Mhm. i No praktycznie- widać, że tutaj ten Tak. łan jest taki, jak ja to mówię, taki rzęsisty, taki Tak. soczysty, solidny. Nie? Tak, Tu- fajnie się pracuje od razu na takim czymś, jak za tą kosiarką zostaje tak, tego tak. pokosu. No maszyny czują, że mają co robić, Tak. ale to tak jak w kombajnie. Nawet jak mamy ten zbiór tęgi, czy zboże jest obfite, to nawet lepiej się omłaca, lepiej się kosi Tak. niż przy tej małej wydajności. Nie? Oczywiście. Ta maszyna musi być w tym procesie oczyszczania jak wypełniona porządnie i ten proces zdecydowanie lepiej wygląda, lepiej wychodzi. Tak samo jest oczywiście w innych układach. Zmieniacie maszyny, modernizujecie się, te maszyny stają się coraz bardziej nowoczesne u Was, ten park staje się coraz bardziej nowoczesny. Nie tak dawno zamieniliście właśnie kosiarkę z układu, takich dwóch kosiarek, jak to wykonujecie, czyli przedniej i tylnej. Oczywiście kosiarka czołowa to cały czas Samasz, który służy i to dobrze służy. Dobrze. Dobrze służy. To macie 300 z przodu? 300. 300, czyli 3-metrowa. Natomiast tylna z zawieszeniem centralnym to maszyna SIP, słoweńskiego producenta. Tak. I to już jest Silver Cut 340, czyli duża kosiarka, bo blisko 3-4 metry, z centralnym oczywiście już zawieszeniem. Powiedz mi, jak to się sprawuje na podstawie doświadczenia i w porównaniu do poprzedniej kosiarki, bo wcześniej co wy mieliście na tyle zaczepione? Wcześniej była Fela, Mhm. też bardzo dobry producent, tylko no to już jak doszły większe ciągniki, to już nam nie dawała rady, bo tam Okej. było tradycyjne przekładnia na paskach Mhm. ze zwykłym układem zawieszenia. Mhm. Potrzebowaliśmy czegoś szerszego, mocniejszego i tu już mamy wszystko na przekładniach, Mhm. bez żadnych pasków. I następną robotę robi te hydrauliczne odciążenie listwy. Okej. Tutaj nabijamy ciśnienie w te Okej, to- akumulatory Mhm. i ona nam się
i to powiedzmy nam Odciąża całą belkę, że ona nie ma gdzieś tych nacisków tak. od podnośnika tutaj tylnego tuza na siłę. na podłoże, tak? tylko no, Czyli są te nierówności, unosi się wręcz. to pływa. Pływa. To pływa i z tego jesteś mega zadowolony. Tak, to mega robota. A tak między nami, nie? Z jakimi prędkościami udaje się pracować, jak łąka jest, użytek zielony jest równy, taki w dobrej kulturze zachowany, No nawet 20 na godzinę. nawet 20 na godzinę, Można jechać. ale to wtedy pole ubywa. Tak, bardzo szybko. Pole ubywa, nie? No to pięknie. 340 cm szerokość robocza to już jest duża szerokość, jedna z największych tak naprawdę, jeśli chodzi o kosiarkę boczną w połączeniu z kosiarką przednią czołową 3-metrową. No to ten pas przejazdowy no mamy grubo ponad 6 metrów tak naprawdę. 6 nie? metrów. I 20 km na godzinę do tego, no to tą wydajność Czysto teoretyczna jest na pewno będzie wysoka. wiadoma sprawa. Koszenie to takich całych użytków jak wjeżdżacie, to ile Ci tak szczerze mówiąc już teraz w praktyce ile czasu zajmuje mniej więcej? To znaczy plan jest taki, żeby to dzisiaj wszystko skosić, Okej. te 50 hektarów, Okej. a jutro zebrać Okej. przy tej pogodzie. Czyli z automatu już przetrząsacz chodzi, tak? Jest przetrząsacz, Gdzieś tam w tle, drugiej tak? części pola jest przetrząsacz. Okej, Do wieczora jeszcze to będzie zrzucone, żeby nam to na pokos. okej, Żeby czyli nam jeszcze to- dzisiaj z grabiara Tak. pójdzie, Do wieczora jeszcze będzie zgrabione, żeby tam to za mocno nie przeszło i jutro już zbiór. a zgrabiacie czym? Też SIP-em. Też SIP-em, okej, Centralne zgrabiarka dwukaroserowa. okej, czyli a ilometrowa kojarzysz? No tam około 8 metrów zbieramy. O, czyli ta duża 800 Tak. to już jest. No i pięknie. To jest tam pokos centralny czy boczny robicie na niej? Na środku. Centralny pokos, ok. Czyli sam już zbiór jutro, Jutro. czyli żniwa W trwają, pełni. zielonkowe, Tak jest. ale w pełni trwają. A żniwa zielonkowe i finish, czyli zbiór, to już Bergmanem. Tak jest, z przyczepą samozbierającą Mhm. na pryzmę. Ale o tym to powiemy troszeczkę później, bo jak pozwolą warunki, to odwiedzimy Cię podczas tego zbioru Zapraszam. i sprawdzimy, Żebyście zdążyli przyjechać. jak się sprawuje. Wy pryzmy składujecie blisko zabudowań, blisko gospodarstwa, tak? Tak. I to zdecydowanie wiadomo ułatwia tą logistykę, Tak. zaś w podawaniu pokarmu i tak dalej. Ale tak wracając, no bo 250 hektarów, tak? 70 hektarów użytków zielonych. Dobra, teraz trochę z wyłączeniem, ale ogromna ilość pogłowia, bo ile wieść? 300 sztuk. 300 sztuk. Krów dojnych mamy 120. 120. Powiedz mi, ile rąk potrzeba, żeby to obsłużyć tak naprawdę, bo łatwo się rzuca tymi cyframi, ale to jest ogrom pracy, żeby obsłużyć i tak duże gospodarstwo, i tak dużą hodowlę. Znaczy no, w liczbach no, rodzinnie, powiedzmy, tak jak dzisiaj mamy jeszcze dodatkowo prasownika sezonowego na ciągnik, no tak 5-6 osób jest potrzebne, żeby to... Okej. Ale na co dzień, jeśli chodzi o obsługę samej hodowli, pomijając już gospodarstwo, tutaj zbiory zielonek i tak dalej, to na co dzień, w piątkę mniej więcej pracujecie? Tak, mniej więcej w piątkę. Około Każdy 5. ma swoje zadanie. Okej. Wie co robi, Tak. wie co trzeba zrobić na czas. Tak, i nie trzeba nikogo tam zapędzać, nawoływać do tej pracy. No bo nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, bydło mleczne, krowy mleczne, no to jest bardzo wymagający obszar pracy. Tutaj nie Codziennie. można sobie pozwolić na brak profesjonalizmu. Te prace trzeba wykonywać systematycznie, bardzo wiadomo, codziennie, nie da się ukryć, więc tutaj nie ma zmiłuj się. No dopilnowanie to jest klucz. Jeśli nie tajemnica, to litrażowo codziennie czy co drugi dzień ile udaje się wyprodukować z tego pogłowia mleka? Co drugi dzień jest 8 000 tam z haczykiem. Czyli Przez upały ciut tam spadło aktualnie, nie? Czyli około 4000 litrów Tak. dziennie mleka Tak jest jest. produkowane. Daleko mleko jest zabierane od Was?
Wolsztyn? Wolsztyn. To nie jest daleko, tak? Nie jest daleko. Nie jest daleko. Kamil. My tu gadu, a jeszcze jak widać kawał łanu czeka Do skoszenia. do skoszenia. Pięknie mięsisty, rzęsisty ten zbiór, tutaj ten pokos tych użytków zielonych jest. Bardzo ładnie to wygląda. Powiem tak, pokarm na pewno będzie prima sort. Dzięki maszynom SIPA ten skoszenie i ten zbiór, czyli zgrabienie jest dokładne, a zarazem czyste, czyli bez frakcji kamieni, ziemi, zapylenia. Tak jest. A to, tak jak wspominaliśmy niejednokrotnie, jest mocno istotne dla jakości pokarmu, dla jakości paszy, a w konsekwencji to ma ogromny wpływ na mleczność. Na mleczność i całą zdrowotność zwierząt. Dokładnie. Kamilu, ja Ci więcej tu nie zabieram czasu. Muszę uciekać, bo już tam operator nie ma co. No też właśnie, przerzucać. nie ma co przetrząsać, nie ma co przerzucać, jak Ty to mówisz. A my niebawem się zobaczymy na zbiorze, tak? Zapraszam. Jak pracuje największy waściownik i największy szotel dwuosiowy, czyli Tak jest, maszyna tandemowa. Bregmana. Dzięki Ci wielkie za poświęcony czas. Proszę, Widzimy się później, zapraszamy. do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.